Dzień dobry Państwu. Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Z nami jest Jan Kubań, no bo właśnie fizyka życia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam po dwutygodniowej przerwie. Powiem, Panie Janie, Panu, że mam dzisiaj taki refleksyjny nastrój, bo Pan mnie wprowadził w ten nastrój refleksyjny, bo powiedział Pan, że dzisiaj w programie będziemy mówić m.in. o definicji życia i to strasznie trudno zdefiniować, ale najpierw zaczniemy od komórki. Definicję to podamy na końcu tych naszych rozważań. W tej chwili jesteśmy, zaraz Panu powiem, w kluczu 33, jest tych kluczy 59, być może dzisiaj zrobimy 7. Na koniec będziemy się kusili o to, żeby definicję życia podać. Natomiast teraz porozmawiamy sobie o życiu, tak jakby spróbujemy do tego tematu podejść, tak? Będziemy się zastanawiali. Pierwsza iteracja, tak, pierwsza iteracja. A porozmawiamy tak stricte o komórce, tak? Ale nie o smartfonach, nie o telefonach. Tylko podstawowej cegiełce, z czego jesteśmy zbudowani. O tym będziemy jeszcze mówili w następnym programie też. Ja znalazłem taki bardzo fajny film, pokażemy właśnie jak od pojedynczej komórki, jak się namnaża i powstaje salamandra. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Nasi widzowie mogą sobie już próbować to wygooglać. Natomiast dzisiaj zastanowimy się właśnie z punktu widzenia systemowego, jak zbudowana jest komórka, jak ona się dzieli, jakie są tego konsekwencje. I teraz na samym początku chciałbym powiedzieć, że być może to się będzie wydawało, że dzisiejszy program będzie nudny, no bo to wszyscy mieli w szkole, ale na pewno powiemy o czymś, czego na pewno w szkole nie mieli. Powiemy o czymś, o czym oficjalna biologia praktycznie nie mówi szeroko, nie popularyzuje tego tematu, bo on jest niewygodny, dla ewolucjonistów. Co może być niewygodne? No zaraz właśnie do tego podejdziemy i jeszcze wprowadzimy rzeczy, o których w ogóle nikt nie mówił, no bo ja je, że tak powiem, wymyśliłem, takie moje pewne pojęcie. A być może dzisiaj będzie publiczne, nie książkowe, tylko telewizyjne właśnie przedstawienie tego pojęcia. Premiera, tak jest. Komórka. Jakbym mógł poprosić realizatora o film numer 1, dobrze. Komórka jest podstawowym elementem, jesteśmy zbudowani z komórek, to też wiemy z biologii, że właśnie powstajemy w wyniku połączenia się dwóch komórek plemnika i komórki jajowej. Nie, poprosimy o film numer 1. Film numer 1. Jest film. Jest film, tak. Znaczy tutaj będziemy sobie mówili, a film sobie leci, bo to jest fajny film. Można sobie go wygooglać i zobaczyć we własnym zakresie. Ja uważam, że to jest jeden chyba najlepszy film, po prostu wybrałem taki, jaki jest dostępny. Otóż mamy dwa rodzaje komórek. Oni akurat w tym filmie zaczną od tej komórki z jądrem, natomiast komórki dzielą się na te bez jądra, czyli prokariotyczne i eukariotyczne, czyli te, które posiadają jądro. Prokariota, czyli z greckiego przed jądrem. No ale na razie trochę, przepraszam, że przerwę, statyczny ten film. Statyczny, tak? Dobra, to w takim razie, jeżeli film się nie odpala, to poproszę o uruchomienie. O, coś może zaraz będzie. Jedzie, tak, dobra. Struktura komórki. Struktura komórki, dobra. Więc cells tak are the smallest living units of an organism. Każdy żywy organizm złożony jest właśnie z komórek. Tu jest pokazana komórka z jądrem. I proszę zauważyć, podstawowa kwestia to jest błona komórkowa, czyli taki balonik, który to wszystko otacza. W środku mamy cytoplazmę, taką galaretkowatą płyn i nasze słynne DNA, które jest w jądrze. Tutaj jest komórka prokariotyczna, bez jądra. To jest znowu mamy cytoplazmę, mamy błonę komórkową i już, ale koncentrujemy się na komórce eukariotycznej. Mamy właśnie jądro. No i z tych komórek właśnie zbudowane są rośliny, zwierzęta. My mamy dokładnie takie komórki. Natomiast jądra nie ma w komórce prokariotycznej. Takiej prymitywnej. Ona jest bardzo prymitywna, ona jest 100-krotnie mniejsza. Tu jest tylko kod genetyczny, czyli tak jakby DNA, ale są też takie komórki, które nie są uważane za komórki, ale obiekty, które posiadają RNA.
No i generalnie z prokariotycznych komórek są zbudowane organizmy jednokomórkowe, generalnie bakterie. No i teraz idziemy do komórki eukariotycznej. Proszę zwrócić uwagę tutaj na te robale takie trochę przypominające ogórki. Zaraz o tym sobie powiemy. Jądro, w jądrze mamy DNA, o którym żeśmy mówili, ono sobie właśnie w postaci takich tam luźnych nitek, nie wiadomo, tak też żeśmy o tym mówili, nie wiadomo jak dochodzi do tego, że to się wszystko nie plącze. Są takie enzymy, które potrafią rozplątać zaplątane DNA. Tutaj jest błona jądra, właśnie widać. No i przed podziałem komórki, o czym będziemy mówili za chwilę, to DNA zwija się w chromosomy, czyli ono się tak jakby pakuje mocno, ale na razie jest rozpakowane. W jądrze też mamy jąderko i w tym jąderku produkowane są rybosomy. No i rybosomy, jak pamiętamy, służą, to są takie te fabryki, które z informacji zawartej w messenger RNA potrafią wytworzyć łańcuchy aminokwasów, które potem są zwijane do białek. Cytoplazma właśnie jest takim galaretkowatym płynem. Co ten płyn? No po prostu to jest takie środowisko, w którym to się odbywa, tak? Także to jest ważne, bo my żyjemy w powietrzu, to jest tak jakby to nasze otoczenie, a w komórce tym otoczeniem jest właśnie cytoplazma. No i tutaj mamy retikulum endoplazmatyczne, to są takie struktury pofalowane, to są fałdki, które też wydzielają pewne obszary komórki, w których zachodzą specyficzne procesy. No między innymi właśnie tworzone są tam białka, które potem po opuszczeniu retikulum endoplazmatycznego przemieszczają się w kierunku aparatu Golgiego. To są znowu jakieś takie błony, twory i tam białko nabiera już kolejnych poziomów ustrukturyzowania, czyli tak jak pan pamięta, struktura pierwszorzędowa to był ciąg aminokwasów, potem to się właśnie zwijało w jakiś tam sposób, łączyło, tam też mogą być do białek dołączane cukry, tłuszcze, no i wtedy już są tworzone te właściwe cząstki, które są komórce potrzebne. Tutaj mamy też wakuole, to są takie magazyny, że w niektórych komórkach mogą być zmagazynowana, na przykład może być woda. No, głównie to jest w komórkach roślinnych. Tak, kaktusy mają tego dużo. To nie może być tylko woda, to może być jakiś inny płyn. Niektóre kaktusy są trujące. Z kolei lizosom to jest taka śmieciarka. Ona zbiera, no bo komórka ma produkty rozpadu. Niektóre rzeczy po prostu się rozpadają i ten lizosom to zbiera. Tu jest bardzo ciekawa organella, to jest mitochondrium. To te robaczki. To są te robaczki. Teraz tylko powiem, że ona odpowiada za energię, dostarczanie komórce, wytwarzanie energii w komórce i zajmuje ona potrafi ich być do kilku tysięcy w jednej komórce, kilka tysięcy, co powoduje, że zajmuje 20% miejsca w tej komórce. Także tego naprawdę... To takie baterie, tak? Takie baterie, tak. Zaraz wytłumaczymy, dlaczego ja się zatrzymałem, jak pan powiedział baterie, bo zrozumiałem bakterie i zaraz o tym sobie powiemy. To już możemy wyłączyć, dobrze? W takim razie bym poprosił teraz szybciutko o może tą 1,1, dobrze? To rysunek 1,1 to będzie komórka eukariotyczna, to jest prokariotyczna, właśnie taka bardzo prosta struktura. Tak jak mówię, mniej więcej jest 100-krotnie mniejsza od komórki eukariotycznej, o którą poproszę teraz, żeby rzucić na ekran. Czyli który to jest? 1,2? Tak? 1,2, tak. O, i teraz bym poprosił 1,3. Budowa mitochondrium. To, co nazwałem baterią, nie bakterią. To, co pan nazwał baterią, ale jeżeli zmienimy, pamięta pan, mówiliśmy o informacji, że jedna litera potrafi zmienić diametralnie znaczenie, zaraz ją sobie zmienimy. To są właśnie te baterie. I teraz proszę zauważyć, że to ma też błonę. To zawiera DNA. Czyli co, to jest osobny, żywy organizm? To jest osobny, zaraz zobaczymy, czy to jest żywy organizm.
Ja bym teraz chciał, bo o tym się nie mówi w podręcznikach, o tym w jaki sposób to się tam narza, to też się pomija, znaczy to tak jakby prześlizguje się przez ten temat, a to jest bardzo, bardzo ważny temat. To jest coś, co mnie naprowadziło na dalsze ustrukturyzowanie różnych form życia. Ale to mnie naprowadziło, ale zostało odkryte przez panią Lynn Margulis, o której za chwileczkę powiemy. Proszę zauważyć, błona ma błonę swoją własną, ma własny materiał genetyczny i też produkuje ma rybosomy, czyli ma te fabryczki do produkcji białek. I proszę zwrócić uwagę na to, że po podziale komórkowym rybosom też powiela się, tak jak komórka, tak jak bakteria, tak jak komórka prokariotyczna, bo to ma właśnie postać komórki prokariotycznej. Czyli po podziale komórki, kiedy, zaraz omówimy sobie go dokładnie, kiedy te twory, które pływają sobie albo są umieszczone w cytoplazmie, one się powielają, one się dokładnie tak samo powielają jak komórka prokariotyczna, czyli bezjądrowa. Komórka w komórce. Komórka w komórce. Świetne spostrzeżenie. Ale powiem, jeszcze skomplikuję temat. Otóż proszę sobie wyobrazić, że podobno tylko 60% białek, które są potrzebne do zbudowania mitochondrium, jest produkowane przez samo mitochondrium. Resztę białek dostarcza już komórka. Czyli mitochondrium nie jest tylko i wyłącznie tworem, który powstaje na podstawie DNA, które jest zawarte w mitochondrium, ale to jest taki twór, który jest zmieszany. Synteza, tak? Synteza. Część informacji pochodzi z samego mitochondrium, a część informacji pochodzi z jądra danej komórki, w której to mitochondrium funkcjonuje. I na tym, zobaczymy w następnym filmie, prześlizgują się. Po prostu mówi się tak, no i tam potem, jak już po podziale komórki w interfazie dochodzi do tego, że namnażają się mitochondria i koniec. Ale właściwie dlaczego miałoby być to ważne i interesujące, że jest to właśnie taka synteza? No bo według mnie szkoła dostarcza takiego obrazu właśnie, że komórka to jest coś takiego, że tam jest jedna informacja zapisana w jądrze, w jądrowym DNA, a reszta to są jakieś elementy, takie na przykład jak retikulum endoplazmatyczne, które jest budowane właśnie na podstawie tej informacji, ono jest budowane i tyle. I wszystko jest budowane tak jakby według tej informacji, która jest tylko i wyłącznie w jądrze. A tu się okazuje, że nie, że jest informacja w jądrze i są informacje w mitochondriach. Żeby było ciekawie, to informacja, którą ma pan w swoich jądrach wszystkich komórek, pochodzi zarówno od mamy, jak i od taty. Natomiast informacja w mitochondriach pochodzi tylko i wyłącznie od mamy, bo w plemniku tej informacji nie ma. Natomiast ta informacja jest w komórce jajowej. Matriarchat. No, do pewnego stopnia, tak? Można by tak to powiedzieć. I teraz jest tak. Oficjalna biologia, oficjalny ewolucjonizm do jeszcze niedawna trzymał się tej zasady, że kolejne gatunki powstają w wyniku selekcji naturalnej, że tak jak Darwin to ujął po raz pierwszy, teraz wszyscy próbują to tak jakby zamazać, że zwyciężają ci najsilniejsi. Najlepiej tak jakby... Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym Tak, przy okazji mówienia o myśleniu tak. i o tym, czym jest ewolucja. A tutaj jest taka babka, Lynn Margulis, ja bym poprosił może teraz 1.4, dobrze? Uczona amerykańska, 1938 rok, 2011. No i ona zaczęła studiować, nie dawało jej to, że tak powiem, spokoju. Zaczęła studiować historię całego ewolucjonizmu, no i się okazało, że uczeni rosyjscy, współcześni Darwinowi, troszeczkę później, którzy żyli po nim, zaprzeczali, w ogóle mówili, że teza Darwina, że wygrywają najsilniejsi, jest błędna, że wszystko zawdzięczamy symbiozie, współpracy gatunków, elementów i tego. No i Lynn Margulis wysunęła taką hipotezę, że mitochondria to są bakterie, które były wchłonięte przez inną bakterię, ale nie były strawione.
i zaczęły stanowić zespół. Jedna bakteria, tak, powiedzmy te mitochondria, zaczęły dostarczać energii, w związku z tym zaczęły stanowić dobry, zgrany zespół. Czyli nazwała ten proces endosymbiozą, czyli symbiozą wewnętrzną, czyli po prostu pewna grupa bakterii została wchłonięta przez inne bakterie i razem się już rozwijały, no bo były konkurencyjne na rynku zewnętrznym bakterii. No to jest zrozumiałe, ale nie rozumiemy, jak to ma rzutować na całość procesu ewolucji. No przecież ta teza nie zaprzecza zjawisku, że jeżeli lew goni antylopę, no to najsłabsza antylopa ginie Tak, ale do tej i pory wygrywa jest dyskusja, bo nawet ukazała się niedawno, chyba ze 3 albo 4 lata temu, książka Ewolucja 2.0, takiego inżyniera, który pracował dla Google albo dla Microsoftu. Jak on się nazywał? No, nieistotne. Ewolucja 2.0, można sobie to wygooglać. I on jest kreacjonistą. I on, tak jak inżynier, podchodzi po inżyniersku do tego i na przykład takie hasło przeforsował. Nie macie racji, neodarwiniści. Ewolucja nie polega na tym, że wygrywają najsilniejsi, że to jest tak jakby konkurencja i już. Tu najważniejsza jest współpraca. Natomiast według fizyki życia oba te procesy, zarówno współpraca, jak i konkurowanie ze sobą są ważne. Są to procesy A ortogonalne. czy któryś dominuje? Na przykład chociażby w 51%? Zależy kiedy. To zależy, kiedy dominuje, jakie są tego efekty, także to będziemy się nad tym zastanawiali. To jest to myślenie mnogościowe, tak? Pan próbuje zredukować, a który do 51%, może ten jest ważniejszy. Nie, to wszystko jest płynne, to wszystko zależy. Dobra. Lynn Margulis studiowała tych Rosjan, wysunęła tą teorię i proszę sobie wyobrazić, że opublikowała. Chciała ją opublikować. 30 jednostek, które publikują, które się zajmują publikowaniem prac naukowych, odmówiło jej opublikowania jej teorii, no bo ona była niezgodna z oficjalną wykładnią ewolucyjną. W końcu ktoś to opublikował, oczywiście od razu się pojawiła fala krytyki. Odbyło się to według takiego klasycznego schematu, znowu, który jest klasyczny w fizyce życia. Jeżeli wychodzi coś nowego, no to najpierw spotyka się z falą krytyki, potem niektórzy zaczynają się zastanawiać, a może coś w tym jest, no i potem to jakoś zostało zaakceptowane, ale nie zostało to włączone do biologii. Jeżeli w tej chwili sięgniemy do takiej cegły, pani Solomon, pani Berg napisała tą cegłę i co roku ona jest wznawiana po to, bo to jest taka monografia dotycząca biologii, to jest naprawdę ogromna książka, ponad 1000 stron, dostępna za darmo w PDF-ie, można sobie to gdzieś wygooglać i ściągnąć, to o endosymbiozie być może 2 razy tam się wspomina. To nie zostało ujęte, że to jest jeden z elementów istotnych dla procesu ewolucji biologicznej. Także oni pomijają, natomiast fizyka życia mówi, że to jest jeden z fundamentów. To po prostu musi być uwzględniane w naszym rozumieniu procesów ewolucyjnych. Także symbioza, współpraca jest bardzo, bardzo ważna. Przejdźmy teraz może do podziału komórki, czyli film 2.0 bym poprosił. Cell division and the cell cycle. To jest taki schematyczny film, ale znowu wybrałem, uważam, że to jest najlepszy film. Tutaj będziemy mówili o mitozie i mejozie. Mejoza to jest podział na komórki. Mówimy o podziale ogólnie. O podziale komórki, tak. Znaczy, tutaj mitoza to jest po prostu podział komórki, tak jakby z jednej komórki pojawiają się 2, no i to jest właśnie, buduje nasze ciało, reperuje nasze ciało, jak się skaleczymy. I teraz dokładnie, bardzo szybko tu jest pokazane, że cykl komórkowy składa się z interfazy, czyli wtedy, kiedy ta komórka jest cała i podziału jej. I tutaj jest pokazane, co się tam dzieje. W fazie G1 zostają namnażane właśnie mitochondria. Tak? Budowane są elementy, namnażane są te mitochondria. Także to jest właśnie bardzo ważna ta faza. Właśnie, on tutaj pokazuje, nowe organele są budowane i centriole, czyli takie sznurki, które za chwilę będą służyły do
rozdzielania DNA. The DNA strands are unwound by Tutaj enzymes. w fazie S następuje powielenie materiału genetycznego, powielenie DNA. And the strands are returned to their O tym żeśmy colloquial mówili, structure. tak, czyli to jest During the budowane. G2 phase, the centriole No i w replication fazie is completed G2 and the cell następuje continues to wzrost grow komórki and prepare for division. i takie te Once sznurki, the te interphase is centriole complete, the M phase or są już mitotic phase gotowe will do begin. działania. No i tutaj mamy tą fazę najważniejszą z naszego punktu widzenia w tej chwili, czyli fazę Which is actually podziału. the division of the nucleus and cytokinesis, which is the division of the cytoplasm. These events Tutaj on po overlap kolei one another. wymienia te wszystkie fazy, z tym się można zapoznać też. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, chromatin, which is No i w carbon-packed czasie DNA profazy protein, are chromatyny, further czyli condensed to ten form materiał chromosomes. genetyczny Spindle fibers also begin tak to jakby grow się in the zwija, two pakuje centrioles, się, pushing them natomiast te apart to a point centriole, where they te lie sznurki at opposite ends of the zaczynają close of się the cell. do nich The nuclear doczepiać. membrane also Proszę zauważyć, disassembles, jaka to jest skomplikowana maszyneria, tak? Znaczy znowu powstaje pytanie, jak to się może samodzielnie w ten sposób odbywać, tak? Czy to nie jest sterowane czymś z zewnątrz? No ale nie mamy takich informacji, nauka tego nie ma, także no, można zakładać, że albo to jest rzeczywiście coś boskiego, albo jest naturalne, tak? Mamy dwa takie podejścia. W anafazie następuje rozdzielenie materiału genetycznego, czyli tak jakby na dwa potomne. Cytokinesis also begins at this point. During telophase, a new nuclear envelope forms around the chromosomes. Tam przy okazji rozpadły się błony jądra, w tej chwili się właśnie one tutaj tak jakby powstają nowe jądra, pojawiają się te błony, one są zbudowane, tak? W pewnym momencie się rozsypały, nie wiadomo dlaczego teraz powstają, no i następuje podział właśnie dwie identyczne komórki, tak. Znaczy do pewnego stopnia są one identyczne, bo tak jak mówiliśmy, przy kopiowaniu materiału genetycznego czasami zachodzą pewnego rodzaju zmiany. Mutacje, tak. Dobrze, to teraz ja sobie przewinę swoją ściągę. I co dalej? Jeszcze jesteśmy przy podziale? Jeszcze jesteśmy przy podziale, tak, bo bym poprosił w tej chwili jeszcze operatora o rysunek 2.1. Tak jest przedstawiany podział komórki w taki sposób, takim cyklu, schemacie liniowym. Tak? Mamy komórkę na początku, po lewej stronie to jest ta interfaza, ta faza G1, S, G2, czyli to jest tak jakby to życie i praca tej normalnej komórki, a potem jest mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne. I tutaj są takie komórki, które, jak komórki nerwowe w naszym organizmie, które pozostają cały czas w fazie G1 i to jest nazywane, że to jest faza G0. One po prostu nie podlegają, jak już się utworzyły, w wyniku oczywiście podziałów, ale jak już się utworzyły, to przez całe nasze życie one już po prostu są w tej fazie G1, tej fazy interfazy. Poprosiłbym o następny rysunek, to będzie chyba 2.2. Przedstawia się również w ten sposób, tak, żeby pokazać, że po podziale kolejne komórki dzielą się znowu, czyli pokazujemy taki schemacik kołowy, tak? To jest przedstawiane, no i według mnie te schematy oczywiście one coś pokazują, ale tak nie do końca. Bym poprosił teraz o schemat 2.3. To jest wymyślone przeze mnie, no bo przecież komórka do tego, żeby się zbudować, potrzebuje elementów. I to te łapy tam? Tak? To są te łapy, to jest właśnie ta ekonomia. I tutaj, no nie wiem, czy w jakimkolwiek podręczniku do biologii jest poruszone zagadnienie ekonomii, czyli potrzebnych zasobów do tego wszystkiego. No, jak pan zwrócił uwagę na siebie, no to pan dzisiaj jadł, teraz w tej chwili popijamy, bo jest nam to potrzebne. Ale wodę. Wodę, tak, ale zaraz pójdziemy, będziemy jedli jabłka i kiełbasę. No i żeby to się zbudowało, no to właśnie tą ekonomię trzeba. Ale nie chce mi się wierzyć, że biologia nie bierze tak podstawowej kwestii pod uwagę. No, zasada zachowania energii, prawda? Zasada zachowania energii, zasada zachowania masy nie bierze. No, niech pan przestudiuje jakiekolwiek podręczniki. Dla mnie, znaczy,
Dlaczego nie bierze? Być może dlatego, że nauka jest bardzo wąsko wyspecjalizowana. Był podręcznik. Ja kilka lat temu mówiłem o fizyce życia na jakimś kongresie międzynarodowym i jeden z bardzo przemiłych panów powiedział, no tak, ale Michael Rothschild, nie Rothschild, tylko Rothschild, napisał książkę Bionomics. Rzeczywiście kupiłem tą książkę, świetnie napisana, ona pokazuje, tak jakby wprowadza, ale Rothschild założył instytut swojego chyba imienia, albo w ogóle Instytut Bionomiki, ale po jego śmierci niestety to wszystko się wzięło i rozpadło i nie zostało to uwzględnione w oficjalnej biologii, której wykładnią jest właśnie monografia Biology, ta wielka, ogromna cegła. O tym nie ma. Natomiast to jest według mnie podstawa, bo to tłumaczy całą resztę. To wprowadzenie ekonomii i zasobów, i za chwilę powiemy walki o zasobów, tak? No bo komórka też pożąda tych zasobów. Ona je... Czyli co, wygrywa silniejszy jednak? Tak, wygrywa na poziomie komórkowym, też prawdopodobnie odbywa się jakaś tam konkurencja i przeżywają być może te lepiej zrobione komórki, tak? No bo do pewnego momentu, kiedy rośniemy, to rzeczywiście to się wszystko, te komórki się namnażają 1, 2, 4 z postępem geometrycznym, natomiast później prawdopodobnie być może zachodzą jakieś takie właśnie elementy konkurencji. Tak? No ale zasoby są naprawdę bardzo ważne. No niezbędne. Niezbędne. Ja teraz sięgnę już do swojej ściągi i będę czytał spojrzenie na zachowanie komórek i obiektów typu RPD, no bo RPD, czyli reconstructo post dividere, czyli odbudowujących się po podziale, na pewnym poziomie ogólności pozwala na wychwycenie prawidłowości dotyczącej wszystkich obiektów żywych. Obiekty te przyswajają zasoby zewnętrzne. Bakterie przyswajają zasoby zewnętrzne, pan też przyswaja. Po to, aby się zbudować. To fakt, który nie budzi żadnych wątpliwości. A niektórym z tych obiektów udaje się powielić. Można zatem powiedzieć, że hasło przyswajaj aż do podziału w najprostszy sposób wyraża istotę życia w odniesieniu do pojedynczego obiektu żywego. Przyswajaj aż do podziału. Tak, przyswajaj aż do podziału. Czyli przyswajaj zasoby, aż się podzielić. Z naszej ludzkiej perspektywy to przyswajanie aż do podziału jest niejako celem do zrealizowania, którego dążą obiekty żywe. Można nawet powiedzieć, że do tego właśnie zostały zaprogramowane. Przy czym należy pamiętać, że cel i zaprogramowanie to są ludzkie określenia. Z naszych dotychczasowych rozważań wiemy, że na poziomach molekularnym i bakteryjnym nie jest to cel, który ktoś obiektom żywym narzucił albo one same sobie go wymyśliły. Zachowanie to wynika z takich, a nie innych właściwości pewnej grupy cząstek chemicznych i jest to zachowanie całkiem naturalne. No tutaj właśnie, chciałem zaprotestować, a tutaj widzę, że wnikliwy czytelnik. Tak, to pan. Zaprotestować. Wnikliwy czytelnik może teraz zaprotestować. Coś mi tu nie pasuje. Przecież my, ludzie, wcale nie powstajemy w wyniku podziału, a wręcz przeciwnie, w wyniku połączenia komórki jajowej z plemnikiem. No i oczywiście ten protest jest jak najbardziej słuszny, bo przyswajaj aż do podziału to jest pierwotny cel obiektów żywych. Natomiast należy pamiętać, że proces ewolucji biologicznej zmienia to. No i akurat zmienił, że my powstajemy w wyniku połączenia się dwóch komórek, a potem dopiero podziału. No i... Czyli przyswajaj i rozmnażaj się. Tak, i w związku z tym pierwotny to był przyswajaj aż do podziału, a w tej chwili przyswajaj aż do powielenia, aż ci się uda powielić. Aż do rozmnożenia. Aż do rozmnożenia, dokładnie. Ale jeśli chodzi o cel, to ja tutaj głównie chciałem zaprotestować, bo no mimo wszystko trudno nie zobaczyć w tym wszystkim celu jakiegoś właśnie zaprogramowania. My często pytamy właśnie, kto stworzył świat, kto stworzył życie, czyli co jest przyczyną, czy kto jest przyczyną, a nie skupiamy się na tej sferze teleologicznej, czyli na celu. A tutaj no, wygląda na to, że każdy organizm żywy ma po prostu właśnie ten cel przyswoić, no i rozmnożyć się. Tak. To jest jego istota. To jest taki pierwotny cel. Ja jeszcze jest ten cel, czy nie ma? Nie wiem, trudno powiedzieć. Wie pan, to jest tak, że nawet w dyskusjach internetowych tutaj pod naszymi materiałami są takie dyskusje. Ludzie lubią bardzo, ja nie wiem, uwielbiają, mają chyba to wbudowane w swoje geny, zajmować jakieś stanowisko. Jest bardzo wiele rzeczy, w których stanowiska po prostu nie sposób zająć. Ja nie uważam, według mnie te cele, które my mamy, które my realizujemy, na przykład, nie wiem, pan występuje jako
redaktor społeczny, polityczny, tak? To jest jakiś pana cel życiowy. No on jest pochodną tego całego procesu ewolucyjnego. Po prostu pan się znalazł tu, w tym miejscu, został pan tak zbudowany, tak wychowany, no i już, i pan to realizuje, to jest pana cel tak jakby drugorzędny. Natomiast życie no, jest takie, że pan musi przyswajać, bo bez jedzenia pan długo nie pożyje, a jak się panu uda rozmnożyć, mieć potomstwo, to wtedy pan przekaże materiał genetyczny właśnie tym swoim potomkom. I tutaj warto polecić taką książkę Richarda Dawkinsa, Samolubny gen, który postawił taką tezę, że niezmienne w życiu jest materiał genetyczny, bo on zostaje przekazany z pokolenia na pokolenie. Natomiast na podstawie tego materiału genetycznego są budowane obiekty żywe i on nazwał te obiekty po prostu maszynami przetrwania dla genów. Czyli gen sobie buduje taki czołg według własnego pomysłu, no i ten czołg teraz to jest ten obiekt żywy. I jego zadaniem jest powielenie się albo przekazanie tego materiału genetycznego potomstwu. I jedynym niezmiennikiem w tym łańcuchu sukcesji genów jest sam gen. Cała reszta jest budowana, cała reszta jest To jest tworzona. odwrócenie tego paradygmatu, czy tego stylu myślenia, w którym gen służy właśnie życiu, tylko to życie ma służyć Odwrócenie, genom. to jest, wie pan, to jest taka, powiedzmy, można powiedzieć, że to jest jakieś ćwiczenie umysłowe, tak? To jest inny sposób myślenia. Może nie taki egocentryczny, że my, ludzie, jesteśmy najważniejsi, że obiekt żywy jest najważniejszy, tylko po prostu spojrzenie na ten cały proces z wielu aspektów, tak? Ja uważam, to jest taka, no, czemu nie? Można tak spojrzeć. Co dalej? Ciąg pokoleniowy. No, ciąg pokoleniowy to są nasi rodzice, my, nasze dzieci i tak jakby jest wprowadzane takie pojęcie jak łańcuch sukcesji. I teraz zauważmy, że patrzenie na życie z punktu widzenia życia pojedynczego obiektu żywego jest niewłaściwe. W tym zdaniu celowo zostało użyte słowo życie żywy w 3 jego znaczeniach. Życie jako całokształt zjawisk związanych ze wszystkimi namnażającymi się na zasadzie RPD obiektami. Czyli wszystko, cała biosfera to jest życie. Proces jakby życiowy, Tak. tak? Życie jako czas trwania obiektu żywego, czyli od narodzin ciężkie do mam śmierci. życie. Ciężkie mam życie, dokładnie, ciężko jest. No i obiekt żywy, wyodrębniony z życia w jego pierwotnym znaczeniu, obiekt namnażający się na zasadzie RPD, tak? Czyli człowiek, bakteria, Tak. zwierzę. Tak, dokładnie. Czyli już no, mówimy o życiu, a tu już mamy propozycję, że to życie może mieć 3 znaczenia, tak? Dlatego trzeba by było być może pokusić się, żeby to rozbić i dokładnie już przeanalizować. Także teraz kolejny punkt to jest rezergia. To jest no, wymyślone przeze mnie pojęcie i nadana nazwa. Otóż jak pan wie, w filozofii mamy, czy w technikach dyskusji mamy reductio ad absurdum. Taki naukowiec Tibor Ganti zaproponował, żeby z komórkami, z obiektami żywymi zejść do jak najprostszych form. I on zaproponował taką formę, nazwał ją to taki model jego to był chemoton. Nie, to o inną redukcję chodzi. O inną redukcję, ale chodzi o redukcję, o sam taki proces zredukowania. Ja tak sobie właśnie zacząłem się zastanawiać, że czego obiekt żywy tak naprawdę pożąda, jakich rodzajów zasobów on potrzebuje. No i uogólniłem to pojęcie właśnie do pojęcia rezergii, no bo nie tylko pożąda energii, czy nie tylko pożąda materii, ale również niezbędna jest mu informacja. To, co my robimy w tej chwili, produkujemy tą informację i być może, miejmy taką nadzieję, że tak jak poprzedni nasz odcinek obejrzy 14 000 osób, czyli 14 000 obiektów żywych wchłonie tą informację, którą my im przekażemy za pomocą łącza tutaj zrobienia filmu, łącza teleinformatycznego i tak dalej, i tak dalej. No i teraz potrzebujemy energii, materii i informacji i ja to uogólniłem do pojęcia rezergia. Po prostu, żebyśmy wiedzieli, że mamy rezergię. I teraz Energię i materię właściwie możemy traktować jako jeden byt Tak. i w formie takiego dualizmu mówić Tak. oprócz tego informacji, no ale informacja też jest jakimś, znaczy musi być nośnik energetyczny, żeby informacja istniała. musi być jakiś nośnik, dokładnie, żeby ta informacja w ogóle istniała. Także to jest połączone, ale są 2 bardzo istotne
różnicę między energią i materią, a informacją. Energia i materia jest addytywna, a informacja nie jest addytywna. Co to znaczy? Że jak pan doda kilogram gruszek do 2 kg jabłek, to ma pan 3 kg owoców. Czyli to możemy dodawać i ta materia nie znika. Natomiast jak pan doda do informacji redaktor Łuksza jest bardzo mądry, 3 literki, to pan zmieni diametralnie to wszystko, tak? Albo, no tak jak pan źle zrozumiał wtedy, Bateria i bakteria. a to bakteria, no zupełnie Tak, co innego. Co prawda? innego, dokładnie, czyli nie jest addytywna i nie jest zachowawcza. Materia, energia jest zachowawcza, czyli możemy przekształcić, spalając drewno w kominku, produkujemy energię, no i tak jakby to połączenie materii i energii określa słynny einsteinowski wzór E równa się mc kwadrat. Natomiast informacja nie jest zachowawcza, ona może powstać, tak jak mówiliśmy, sama z siebie albo po prostu zniknąć. Ona potrzebuje nośników. I teraz, gdyby no to może za głęboko byśmy wchodzili, ale po prostu bez nośników informacji nie ma, tak? A nośnikami możemy być my. Na przykład masa ludzi jest nośnikiem ideologii komunizmu, jest i nośnikiem ideologii socjalizmu. Z kolei mamy też nośniki ideologii narodowych. No po prostu bez ludzi tych i oczywiście te grupy próbują się nawzajem zwalczać, w najbardziej radykalnych momentach próbują się po prostu niszczyć maksymalnie po to, żeby ograniczyć liczbę właśnie tych nośników. No tak, i dochodzi do starcia już nie informacyjnego, ale energetycznego. Ale energetycznego, dokładnie, tak. Także to tutaj, tak to, rezergia. No i teraz rezergia. Dlaczego to była rezergia? No bo to były zasoby, czyli resources. No i energia, bo energia jest takim bardzo fajnym pojęciem, mi się słowo podoba, tam występuje G, R, takie dźwięczne słowo. Stwierdziłem, że połączenie rezergia będzie dobre. Natomiast to są zasoby pożądane. To są te, które pan musi, czy obiekt żywy musi przyswoić, żeby się zbudować, żeby się powielić. Ale proszę zauważyć, że jest masa zasobów, które my pożądamy, ale one nie są potrzebne do zbudowania się. I tutaj ja rozdzieliłem to, że mamy rezergię i dezergię, czyli desired, tak jakby pożądane, ale one nie są takie fundamentalne do zbudowania się. I teraz ostatni element wprowadzimy Państwa, ja bym poprosił, tylko zaraz sekundkę powiem, który to jest rysunek, namnażanie komórek, 3.1 poproszę. To jest namnażanie się komórek. To jest znowu moja propozycja, znaczy to wie pan, to moja, nie moja. No, jak się logicznie pomyśli, jak się komórka namnaża, no to z jednej są 2, z 2 po 4, z 4 8 i tak dalej, i tak dalej. One ciągle potrzebują tych zasobów. Tych komórek się... I cały czas musi być informacja, że mają się dzielić, tak? I cały czas musi być informacja, no ale one niosą w sobie, tak? To one niosą, ale do zbudowania się potrzebują zasobów zewnętrznych i one tego pożądają. Poproszę o 3.2 rysunek. To jest piramida finansowa. W momencie, kiedy jedna osoba przekona 6 osób, żeby dały jej po złotówce, kolejna z tych 6 osób przekona kolejne 6 osób, żeby dały jej po złotówce i tak pójdzie w dół, to proszę zauważyć, że w 10. iteracji mamy 160% ludności Polski. Natomiast w 13. iteracji mamy już 190% ludności świata. Czyli w złotówkach. W złotówkę, znaczy w liczbach, tak, przekonanych do tej piramidy finansowej. To jest niezmiernie ważny proces w procesach życiowych. To jest właśnie ta wzrost wykładniczy. Proszę zauważyć, jak to błyskawicznie rośnie, jakie to są ogromne liczby. Tak? Tak samo jest z komórkami, tak? Tak samo jest z komórkami. I teraz komórki potrzebują zasobów. W związku z tym, jeżeli mamy kilka obiektów, które potrzebują zasobów, a tych zasobów nie ma tyle, żeby obdzielić każdy z tych elementów, każdą z tych komórek, to walka. To pojawia się zagadnienie, pan mówi, walka konfliktu interesu. To tak bardziej matematycznie. A konfliktem interesu zajmuje się matematyczna teoria gier. Czyli znów musimy tutaj syntetyzować nauki, żeby zrozumieć, czym jest życie. Dokładnie. I teraz
Matematyczną teorię gier wprowadził do biologii John Maynard Smith w czasie II wojny światowej. On tak z ciekawostek mówił, że paradoksalnie, wracając do tego pana pytania, że wygrywają najmocniejsi, to on powiedział tak, że paradoksalnie mój bardzo słaby wzrok przyczynił się do mojego sukcesu ewolucyjnego, bo przetrwałem, a moi koledzy ze szkoły niestety zginęli, bo mieli lepszy wzrok i poszli na front. Także, ale on nie mówił o tym, o czym będziemy mówili w następnym odcinku. Właśnie o matematycznej teorii gier, którą włączymy do fizyki życia, czy też do biologii, albo do modelu, który tłumaczy, na czym życie polega. Czyli na dzisiaj Koniec. to wszystko. Koniec. Dodał Pan, Panie Janie, do myślenia, zwłaszcza ta rezergia. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które właściwie dotyczy potencjalnie wszystkiego, Tak. bo no wszystko jest albo informacją, to znaczy mamy, tak uogólniając, jak spojrzymy na świat, mamy albo informację, albo energomaterię. Dokładnie tak. Dokładnie, tylko że informacja bez energomaterii nie istnieje, nie może istnieć, tak? No bo musi mieć nośnik. Tak A jak mówili. energomateria bez informacji jakoś chyba też nie może istnieć, bo byłaby już całkowitym chaosem. No byłaby chaos, znaczy wie pan, byłyby planety takie tam jak Neptun, Pluton i tak dalej, tam się nic nie dzieje, nic nie żyje, natomiast te Ale też procesy... one w sobie mają jakąś chyba informację, tak abstrakcyjnie już patrząc, jako właściwości fizyczne, tak? Czy to może... Tak, to znaczy właśnie, no bo jeżeli, tylko że nie ma ciągów, ciągi, czyli uporządkowane zbiory, one nie tworzą, tak? Znaczy same tworzą stany, natomiast informacja to jest ciąg stanów. I tutaj tak jakby polemizowałbym z panem, uważam, że po prostu informacja, no niestety tam nie występuje, tam po prostu jest kula, jest zbiorowisko tego całego materiału, tej energii, materii, no i już, i tam się dzieją, kotłują właśnie, można powiedzieć, w dość chaotyczny sposób różnego rodzaju procesy, tak, no, procesy, które są dla nas bardzo pożyteczne, które zasilają nas właśnie promieniami słonecznymi, na przykład. Myślę, że wrócimy do tej dyskusji i na pewno wrócimy do naszego cyklu Fizyka Życia. Jeszcze Państwu pokażę, tutaj zaanonsuję, jak zwykle Jan Kubań, 59 kluczy, tak pokażę, żeby ładnie było. 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. Powstanie, tak. A czy może powstanie książka, która będzie zbiorem kluczy do zrozumienia celu życia? Wie pan co, nie będę się o to kusił, bo według mnie, znaczy ja kiedyś rozmawiałem z profesorem Wolniewiczem i on powiedział, że autor wsiadł ze zbyt wysokiego konia. Ja mu pokazywałem moją książkę, rozmawiałem na temat właśnie fizyki życia, a on mówi, pan chyba wsiadł na zbyt wysokiego konia. No ja nie sądzę, żebym ja akurat w przypadku fizyki życia, żeby to był za wysoki koń. Natomiast jeżeli chodzi o cel życia, to nie jest moim priorytetem w tej chwili, to nie leży w sferze mojego zainteresowania, także być może tego typu książki nie będę pisał, natomiast na pewno postaram się, już zaczyna mi się kołatać w głowie napisanie kolejnej książki, być może o myśleniu najpierw, bo to nawet myślałem, wie pan, o takiej książce dla młodych ludzi, dla młodzieży, żeby wprowadzić ją w fizykę życia, ale już nie w aspekcie biologicznym, bo ta książka dobrze wprowadza, tylko w aspekcie społecznym. I od czego bym zaczął, tak się zastanawiałem? Od myślenia i podejścia naukowego Henri Poincaré, że on niczego nie brał tak jakby w domyśle, nie wierzył, tylko sprawdzał, weryfikował, budował, próbował się zrozumieć. I dotąd, dopóki nie zrozumiał, to po prostu nie twierdził. To nawet bodajże chyba Cyceron powiedział, że hańbą jest mówienie, jeżeli czegoś się nie rozumie. Także to jest takie zagadnienie. Ale zawsze jakaś konwencja będzie, Zawsze będzie. założenia Wie pan, będą. są moje dyskusje na właśnie pod naszymi materiałami. Bardzo wielu jest dogmatyków. Oni wiedzą, tam dla kogoś podstawą w ogóle życia, które wszystko tłumaczy, to jest kwas mlekowy. Nie? Jak ja się pytam, no dobra, ciekawi mnie to zagadnienie, ciekawi mnie to podejście, rozwiń temat, no to ten temat nie jest rozwijany, no bo ktoś po prostu bardzo płytko to zagadnienie zna. Według mnie właśnie trzeba, pierwszą rzeczą, jeżeli chcemy zrozumieć procesy społeczne, biologiczne, jest stosowanie metody tej całościowego takiego podejścia, właśnie którą pokazał Henri Poincaré, czyli nie znasz chemii, to ją przestudiuj. No to w moim wypadku właśnie było, że ja jestem z wykształcenia inżynierem.
procesy życiowe mnie bardzo interesowały. Zacząłem studiować biologię, ale się okazało, że bez biologii tej biomolekularnej to ja daleko nie zajdę. No to sobie kupiłem kolejną monografię, przeczytałem, przestudiowałem. Nie całą, bo to nie ma sensu, żeby wszystko studiować, ale te najważniejsze elementy. Jak się te cząstki łączą, że są takie wiązania kowalencyjne, jakieś takie, śmakie i owakie i powoduje właśnie to takie, a nie inne reperkusje. Także właśnie od tego bym zaczął i być może to będzie kolejna książka właśnie taka wprowadzająca w procesy społeczne, według mnie trochę istotniejsze. A cel zostawię panu, zostawię filozofom. Proszę na podstawie właśnie tej wiedzy, która wypływa z fizyki życia, zastanawiać się nad celem, czy on jest, czy go nie ma, a jeżeli jest, to jaki. Dobrze, więc będę się zastanawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę, za kolejny bardzo ciekawy odcinek cyklu Fizyka Życia. Dziękuję bardzo. Z nami był pan Jan Kubań, ja nazywam się Krzysztof Lech Łuksza i dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia Fizyki Życia.